Witamy wszystkich serdecznie na kanale Velocreation. Zaczynamy dzisiaj nowy cykl pod tytułem Rozmowy pod oknem i rozpoczynamy ten cykl z wybitnym gościem. Szymon Gruchalski. Większości z Was nie muszę go przedstawiać, ale dla tych, którzy może na ten kanał trafili przypadkowo, Szymon Gruchalski niewątpliwie w tym momencie fotograf kolarski numer 1 w Polsce i czołowy fotograf, jeżeli chodzi o fotografię kolarską na całym świecie. Czuję się, dzień dobry, witam wszystkich, czy dobry wieczór, wszystko zależy od tego, kiedy to oglądacie. Czuję się przytłoczony tą ilością superlatyw tutaj w moim kierunku wyartykułowanych. Postaram się dowieść. Nic tu nie jest przesadzone, więc no, nie mogłem powiedzieć nic mniej o Tobie. Dobrze, w ogóle chciałbym jeszcze tak pokrótce powiedzieć, w którym kierunku chciałbym pójść z tym cyklem. Chciałbym, żeby to był program, który nie tylko przedstawia nam osobę, tak w tym przypadku Szymona, teraz w tym miejscu, w którym jest, tylko chciałbym właśnie odkryć tą całą drogę, którą musiałeś przebyć, żeby do tego miejsca dotrzeć, więc trochę takich rzeczy, których, nie wiem, nasi widzowie nie mogli wyczytać wcześniej w jakichś wywiadach, więc gdzieś tam dotkniemy jakichś personalnych pewnie też rzeczy. Więc chciałbym, żebyśmy rozmawiali właśnie o tej drodze, o emocjach, jakby o tym, co nami kieruje, jakie wybory podejmujemy w trakcie naszego życia. Więc, a miało być w aparatach. Gdzieś tam na pewno dotkniemy też tego tematu, jest to jakby nieuniknione. Ale chciałbym zacząć od samego początku. Wiem, że dzień 1 września, rok 1980, Jarocin, narodziny Szymona Gruchalskiego. Pierwsze lata życia jakby pomijamy. Pierwsze takie pytanie, kiedy w ogóle stajesz się świadomy życia, stawiasz sobie jakieś tam, wyobrażasz sobie swoją przyszłość. Kim Szymon Gruchalski chce być jako dzieciak, w którym kierunku chce podążać? Chyba takie pierwsze przejawy świadomości, że kim tam chciałbym być w przyszłości, czym chciałbym się zajmować, miałem gdzieś w podstawówce, pod koniec podstawówki i to zawsze mnie to kierowało w stronę sportu. Mimo wszystko, no ostatecznie się na tym skończyło, bo po drodze były takie inne przeboje, ale zawsze to chyba chodziło o sport, bo od dzieciaka już najpierw chodziłem na judo, później trenowałem pływanie, później dopiero wkradł się rower i ta zajawka kolarska. Natomiast może nie do końca uprawiałem te sporty, kochałem sport, no to nie myślałem może o tym, że zostanę sportowcem, ale zajmowało mi to na pewno ogromną ilość czasu i mojej energii, a w sytuacji, w której myślę o swojej takiej przyszłości, z czego będę żył, co będę wykonywał, to chyba dopiero znalazłem się z tymi myślami w liceum i moje pierwsze wybory, słuchajcie, bo ja gdzieś tam przez różne swoje zajawki miałem też moment, w którym sklejałem na przykład samoloty, ale to tak namiętnie potrafiłem po 12 godzin się zamknąć, maska na twarzy, jakieś aerografy i tego typu historie. Więc w liceum miałem przebłyski takie, w których chciałem iść na architekturę. I nawet jeździłem do profesora do Poznania przygotowywać się z rysunku. No i o ile siedzenie 8 godzin i sklejanie modeli mnie kręciło strasznie, to rysowanie już nie, więc tak po pół roku mi profesor tam wybił to z głowy, chociaż nie chodziło o sam rysunek, o to jak rysuję, tylko raczej o moją prokrastynację i odkładanie wszystkiego i robienie wszystkich zadań na ostatnią chwilę, które mi tam nakazywał. Ale te wszystkie rzeczy, na przykład, które wtedy się dowiedziałem, się nauczyłem, no to ja je cały czas sobie odgrzebuję. Gdzieś tam mi się cały czas one nakładają na te rzeczy, którymi się zajmuję teraz. Była też faza taka, w sumie to jeszcze wcześniej, to chciałem być archeologiem.
Mój tata jest historykiem, więc chciałem być archeologiem. Strasznie mnie jarał temat starożytności, tematy Egiptu, ale to chyba też takie dziecięce zafascynowanie takim bajkowym, może trochę klimatem wtedy o tym decydowało. Natomiast pomysł o tym, żeby pójść w ogóle studiować Akademię Wychowania Fizycznego pojawił się w ostatniej chwili, na koniec ogólniaka i wtedy startowałem na Politechnikę, na Akademię Ekonomiczną i na AWF. I co ciekawe, byłem tak bardzo zapatrzony w tą Akademię Wychowania Fizycznego, że w momencie, kiedy dostałem wyniki egzaminów wstępnych, a wtedy 3 dni trwały same egzaminy i tam ciężko było dosyć się dostać w tamtych czasach, to jak dostałem się na AWF, to w ogóle nie pojechałem odebrać wyników z pozostałych uczelni. Się okazało później w sierpniu, że ja jestem na listach na wszystkich tych uczelniach, ale mimo wszystko wygrał AWF. Więc z tych wszystkich moich mieszanek moje studia były w sumie nawiązaniem do pierwszych moich takich zajawek sportem. No, ten sport mnie najwięcej chyba kształtował. Czyli to była jakaś, nie wiem, potrzeba ruchu? Byłeś jakimś bardzo energicznym dzieckiem? Czy... Ja teraz z wiekiem, bo mój tata zawsze powtarza, że ja to w ogóle mam ADHD i nie wysiedzę na miejscu. Oczywiście w kategorii jakiegoś tam powiedzmy żartu takiego, czy jakiegoś komentarza. Natomiast ja coraz więcej, im starszy jestem teraz, tym coraz więcej symptomów widzę, że faktycznie jestem trochę nadpobudliwy i nie wiem, wstając z łóżka jestem w stanie nogą zrzucić komputer ze stołu albo idę do kuchni po coś, ale w połowie drogi pomyślę, że mogłem jeszcze wejść do innego pokoju i w tym momencie zawracam je do innego pokoju, ale mówię, ale w sumie lepiej jakbym poszedł do kuchni najpierw i zawracam je do kuchni i potrafię tak 3 razy się obrócić na przykład w ciągu jednego miejsca i ja dopiero teraz odnajduję i potrafię sobie to przyporządkować skąd to mi się bierze. Więc wtedy na pewno miałem tą dużą dawkę energii w sobie, którą trzeba było spożytkować. No też były takie czasy, to były lata 90., czy tam początek 90., gdzie no nie było aż tyle takich zajawek różnych. W Jarocinie, skąd pochodzę, można było grać w piłkę, można było chodzić na judo. Nie było klubu kolarskiego, nie było klubu lekkoatletycznego, zdaje się. No w zasadzie to były te 2 rzeczy. Oczywiście na najwyższym poziomie. To judo, klub Ippon Jarocin, to tam co roku po kilku medalistów mistrzostw Polski. To jest naprawdę jeden z lepszych klubów w Polsce. Więc to było w sumie naturalne wśród chłopaków w moim mieście, że tam się wszyscy szli na judo. W wieku, tam w okresie 4., 5. klasy wszyscy chodzili na judo i na treningach bywało, że było nas po 60-70 chłopaczków w jednym wieku. No, to było... Chyba, że ktoś chciał zostać muzykiem i zagrać na festiwalu w rodzinnym mieście. Akurat tych muzyków, kurczę, z Jarocina na jarocińskim festiwalu za dużo nie wystąpiło. Raczej oni tam dobrze się bawili, ale nie na scenie. Ale szkoły muzyczne nigdy mnie nie kręciły, chociaż na przykład jakiś tam talent muzyczny też przejawiałem. Przez 4 lata liceum śpiewałem w chórze szkolnym, w basach. Ale to jest fajne, bo jakby patrzę na siebie, bo myślę, że jakby ta nadpobudliwość i w wieku dziecięcym nadmiar tej energii, myślę, że teraz dobrze jakby to wykorzystujemy. Ja teraz skończyłem karierę zawodową, ale cały czas mam tą potrzebę ruchu, co myślę jest mega przydatne przy takiej higienie, jakby budowaniu swojego trochę mindsetu, ale także dbania o swoją kulturę fizyczną, o swoje ciało, bo jakby to idzie w parze i ja to widzę też u Ciebie, nie? Że jeździsz na rowerze, biegasz, oprócz tego, że masz mega aktywne życie, to jakby też cały czas ten sport w Tobie żyje. Strasznie źle się czuję, jak nie mam aktywności fizycznej. Na przykład dzisiaj już czułem potężną potrzebę, żeby iść pobiegać po prostu i no nie mogłem, byłem w drodze czy coś tam, ale aż bolało mnie ciało, że już dzisiaj to był ten moment, już tam nie biegałem od iluś dni i że już naprawdę miałem ogromną potrzebę. Zawsze powtarzam, że sport, jakakolwiek tam aktywność, ona jest dla mnie jak medytacja. Nie umiem medytować, ale właśnie sport mi pozwala na wyłączenie się z myślenia, bo tak jak mam tą nadpobudliwość taką po prostu w codziennych czynnościach, w wykonywaniu różnych czynności, tak samo gdzieś tam w głowie mam natłok myśli po prostu jak u małego kota, tam wszystko ale lata. masz tak na przykład, że właśnie w trakcie wysiłku, jak idziesz pobiegać na rower, że to jest właśnie też ten czas, że jesteś w stanie
zbudować sobie to, co chcesz zrobić, nie wiem, w najbliższym czasie, zaplanować rzeczy i jakby to wszystko poukładać? Tak, ja w ogóle ile razy mi się zdarza, że na przykład w trakcie, na rowerze telefon wyciągam, jak chcę zdjęcie zrobić, ale w trakcie biegania na przykład zdarzało mi się, że jakiś taki genialny mi w ogóle wjeżdżał pomysł, że w trakcie biegu muszę telefon albo zanotować, albo zadzwonić, bo mi się wszystko układa, wszystko mi się klaruje, ale to wynika z tego, że jest moment w trakcie jakiejkolwiek aktywności, czy to tam będzie pływanie, bieganie, jazda na rowerze, nie wiem, spinaczka, czy nawet jakiś tam spacer, że docierasz do momentu, w którym twój organizm zaczyna powiedzmy walczyć o przetrwanie. Bardziej lub mniej, ale jest to jakaś forma walki o przetrwanie, czyli kończy ci się jakiś tam zapas glikogenu, po 20 minutach tego cukru zgromadzonego w wątrobie i który sobie krąży też we krwi, czy masz go w mięśniach, on się kończy, organizm jest w lekkim szoku i później musi sobie to wszystko uregulować, żeby móc dalej funkcjonować. I to jest taki moment ciężki w trakcie biegu, czy tam na rowerze, to tam powiedzmy 20 minuta to jest. I w tym momencie naprawdę trzeba się skupić na tym tu i teraz, co się dzieje, że mimowolnie wyłączamy się z myślenia o wszystkim. Nie jestem w stanie usiąść i powiedzieć sobie, dobra, nie będę myślał teraz, nie? I zamykam oczy, nie będę myślał. I nagle kurde, biletu na parkometr nie wykupiłem, nie? W samochodzie. Muszę szybko wykupić. Dobra, a nie, wykupiłem. Dobra. Miałem zadzwonić, ja ZUS-u nie zapłaciłem jeszcze. I wiesz, i nagle chcesz przestać myśleć, a wiecznie myślisz o czymś, nie? Że tam wiesz, kurde, okna są tam brudne, nie? Ale nie powiem tam Halinie, żeby umyła, sama umyję, nie? I wiesz, no nie wiem, jakieś bzdury kompletnie ci przelatują przez głowę. Natomiast w trakcie aktywności fizycznej, wysiłku, w pewnym momencie jesteś tak styrany, że już tylko myślisz o tym, żeby przetrwać, nie? Czy jesteś głodny, proste rzeczy, czy jesteś głodny, czy nie? Czy teraz się napiję, czy piłem, a może zapomniałem i takie proste, skręcę w lewo, w prawo, bolą mnie plecy, trochę się, to takie, no, i to niesamowicie działa na głowę, bo wyłącza cię z myślenia o tych wszystkich bzdurach, pierdołach, które gdzieś tam później okazuje się, że one tak ci bardzo blokują, nie? Człowieka i wtedy jak masz taki luźny przepływ myśli przez głowę, no to właśnie te pomysły takie, wypuszczę tam, nie wiem, książkę napiszę. Dobra. Jak już jesteśmy przy sporcie, obiecaliśmy sobie z Szymonem, że będziemy szybko zmieniać wątki, zadawać kolejne pytania. Chcielibyśmy się zmieścić w godzinie, czy nam się to uda? Myślę, że nie, ale będziemy próbować całymi siłami. No dobra, jest aktywność fizyczna, jest sport i docieramy do tego docelowego sportu, czyli kolarstwo i rower. W którym momencie twojego życia pojawia się rower na horyzoncie, w jakiej on jest formie, jak on później się przekształca do tej formy, w której jest aktualnie w twoim życiu. Ta historia właśnie, jak to się stało, że znalazłeś się w ogóle w kolarstwie? Pojechałem z mojego kolegi z podstawówki, rodzice byli zaprawionymi takimi turystami. Weekend, rower między nogi i jazda na rajdy. I to był mój dobry kolega i on mnie kiedyś namówił, żebym z nimi pojechał. Nie miałem nawet roweru takiego porządnego, więc pożyczyłem tam gdzieś od sąsiada i na 3 dni w ogóle pojechałem z nimi na rajd, w ogóle jakiś dla mnie ewenement, nie? Że rodzice mnie puścili tam gdzieś w 6. klasie podstawówki z rodzicami mojego kolegi, tam gdzieś pod namioty pojechaliśmy rowerami 160 km od Jarocina, że ja w ogóle na rower chcę iść, ja wtedy w ogóle na rowerze nie jeździłem. No ale tak, i pojechałem z nim, no i się po prostu zakochałem się jakoś w tym sposobie przemieszczania się, więc najpierw te rajdy, jeździłem z nim na te rajdy, później się okazało, że w Jarocinie są chłopacy, którzy jeżdżą na rowerach. Generalnie wtedy był potężny boom na MTB, więc to też tak podobnie jak twoja historia chyba się właśnie zaczynała. Ja tak samo w MTB się zakochałem, wtedy był potężny taki, nie wiem, ja nagrywałem wszystkie na Eurosporcie wyścigi, tam Karel Evans jak się ścigał, jeszcze Thomas Frischnecht, tam Hubert Paluber i takie Paola Pezzo, to było coś niesamowitego. Po 20 razy oglądałem to wszystko, później na tych kasetach wideo. I tak się wkręciłem w to kolarstwo górskie. Później się okazało właśnie, że są chłopacy jeżdżący na rowerach tam w Jarocinie, też między innymi Maciej Paterski, taki bąbel, on tam miał z 10 lat. I mój tata z racji tego, że jest takim społecznikiem, takim człowiekiem czynu też od razu założył klub, zgromadził tych wszystkich ludzi w jednym miejscu, gdzieś jakieś pierwsze dotacje się udało pozyskać na obozy, na stroje kolarskie i się bawiliśmy w te rowery, ale to była niesamowita zajawka, która mi wypełniła całe życie. No i to jest też kolejny walor jak gdyby tego sportu, nie? Że wszyscy ludzie, którzy trenowali to kolarstwo, czy cokolwiek trenowali, oni sobie w życiu tam poradzili gdzieś tam dalej i po prostu sobie może zmienili pasję, czy inna pasja stała się ich pracą, ale nadal są szczęśliwi. I tak to było też w moim przypadku, więc ten AWF to troszeczkę była taka kontynuacja.
Natomiast na WF-ie w Poznaniu nie było w ogóle kierunku trenerskiego z kolarstwa, więc tyle nawieźliśmy dokumentów na uczelnię z grupy zawodowej Mróz Borek Wielkopolski, z Wielkopolskiego Związku Kolarskiego, od Roberta Taciaka z Kurnika, gdzie popadło kluby, związki, wszyscy pisali, że zwracamy się z prośbą, żeby utworzyć taki kierunek, że jest zapotrzebowanie na młodego trenera i w ogóle na świeżą krew. I się rektor zgodził i otworzył mi kierunek trenerski dla jednej osoby, kierunek trenerski kolarstwa typowo. Trener Kaziu Marchewka przyjął je po swoje skrzydła jako prowadzący i po mnie na tym AWF-ie poznańskim się zaczęli pojawiać kolarze właśnie dopiero. Tam Robert Sapa chyba też kończył to i inni ludzie, więc no i co? No i wracam z tych studiów już jako trener kolarstwa i zaczynam pracę w szkole. Sorry, że ci jeszcze przerwę. No. Czyli w ogóle nie próbowałeś kolarstwa w wydaniu zawodniczym? Nie, ja się ścigałem jako amator. Jako amator się ścigałem. Nawet stałem na starcie razem z świętej pamięci Markiem Galińskim, z Barulem, z naszymi olimpijczykami, na którymś z Pucharów Polski gdzieś tam, ale o ile w ich wydaniu to już było klub Optex Opoczno, klubu MTB i oni już tam jeździli na poziomie takim zawodowym. To ja jeździłem sobie typowo jak amator, nie miałem w ogóle trenera, więc po prostu im więcej, tym lepiej i tyle, i jazda. Oczywiście nie było szans, żeby na takim wyścigu bez dubla żeby się obyło. Taka była różnica poziomów. Natomiast ścigałem się jako amator, miałem lepsze sezony, gorsze sezony, nie wiedziałem czemu te lepsze są lepsze, a czemu gorsze są gorsze. Ale może też przez to właśnie chciałem to drążyć na tym AWF-ie. Natomiast od zawsze na tym rowerze jeździłem dużo i startowałem jakieś maratony, MTB, takie rzeczy. Ale uznaję, że to było totalnie amatorskie i co mogło się przełożyć na to, że myślę, że byłem całkiem fajnym trenerem, całkiem dobrym, parę medali zdobyliśmy. Mistrzostw Polski Maciej Paterski też nigdy nie narzekał, złego słowa nie powiedział. Wręcz w jego zawodowej karierze w sumie wielokrotnie gdzieś tam wspominał, że używał wiedzy, którą gdzieś tam ja mu przekazałem, takich podstawowych zasad, nie? Tych podstaw takich fajnych, reguł jakichś. Więc może właśnie dlatego, że nie byłem takim super zawodnikiem, to chciałem troszeczkę nadrobić i w tej trenerce gdzieś tam mi to szło. No i z tej trenerki właśnie, kiedy byłem już potrzebowałem dostarczać do gazet zdjęcia. Już dowiedziałem się, jak to działa, że jeśli dostarczę notkę prasową do prasy, do mediów, to oni mi zrobią całą stronę. Jeśli ja tylko zadzwonię, to tam będę miał ledwo notatkę tam gdzieś zaraz obok zgonów w rubryce na przykład, nie? I no to mówię, to muszę mieć zdjęcia i ładnie napisany tekst. To właśnie było kolejne moje pytanie, właśnie ten transfer właśnie ze sportu, z kolarstwa, później do fotografii, czyli ta potrzeba do zareklamowania, pokazania sukcesów Twoich podopiecznych. Tak, wtedy zależało mi bardziej na klubie, nie na byciu fotografem, tylko na tym, żeby klub mógł rosnąć, żeby przyciągać nowych sponsorów, bo byłem trenerem, mechanikiem, press officerem, rodzicem, kucharzem, jak to w większości klubów bywa. I właśnie chcąc zrobić jak najlepsze zdjęcia, no to tam jakiś pierwszy aparat się pojawił, a że jestem takim nie staram się, tylko chyba to jest moja taka przypadłość, że taki perfekcjonizm mi się wkrada w wielu dziedzinach, stąd też ta prokrastynacja na przykład, nie? Bo to się odwleka różne rzeczy, bo jak nie jest idealnie, to może lepiej później. Więc zacząłem drążyć tą fotografię, dlaczego to zdjęcie tak mi się podoba, co tam w ogóle jest, co się stało. Się okazało, że na przykład że zdjęcie przypadkiem zrobiłem, ja pamiętam to zdjęcie, widzę je. Zrobione w lesie, aparat na auto oczywiście, czyli automatycznie tam dobrał długi czas naświetlania. Ja niechcący po prostu starałem się, żeby było ostre, więc podążałem za kolarzem przejeżdżającym i jeszcze aparat stwierdził, że sobie dopali lampą w lesie, czyli długi czas naświetlania, panoramowanie i jeszcze dopalił lampą. I po prostu, wiesz, to takie zdjęcia to teraz tam u Grubera się ogląda z Tour de France, jak gdyby, nie? A ja to zrobiłem i mówię, wow, nie? Co to jest? I to chyba był Marcin Kaczyński na tym zdjęciu jeszcze. I no to zacząłem drążyć właśnie, co tu się wydarzyło, nie? I tym tropem doszedłem do pewnych różnych tam technik, do jakiejś tam wiedzy, zacząłem szukać, jeszcze w internecie aż tyle tego nie było, więc książki namiętnie kupowałem i dużo wydawnictw takich było, do dzisiaj je mam.
Aż przyszedł 2006 rok, w którym moja zawodniczka, dwie nawet, startowały na Mistrzostwach Europy. I jadąc na te Mistrzostwa Europy z nimi, mówię, kurczę, muszę przywieźć świetne zdjęcia, bo nie wiem, kiedy będę miał znowu takich zawodników, co będą jeździli na Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. I tata z zawodniczki, jednej z tych zawodniczek, Krzysiu Rybarczyk, mówi: Szymon, kup najdroższe body, na jakie Cię będzie stać, a ja Ci obiektyw pożyczę pierwszy, byleby to był Nikon, bo on w Nikonie jak gdyby też działał, żeby to wszystko pasowało. I tak zrobiłem, pierwszy Nikon D80, pojechaliśmy do Sam Wendel, na Mistrzostwa Europy, jakieś zdjęcia przywiozłem, one gdzieś tam zaistniały w internecie, tam gdzieś pokazałem i się okazało, że nie pamiętam teraz, Bikeboard czy jakiś magazyn rowerowy, ktoś tam ode mnie podkupił, tam Diabeł był w 10 w top 10, pojechał, zdjęć żadnych nie było z tego i zobaczyłem, że kurde, fajnie. Znaczy nie zmotywowała mnie kasa, tylko sam taki jakiś prestiż, przecież kasa to są jakieś tam drobne za takie rzeczy, ale jakiś taki prestiż, taka satysfakcja wewnętrzna. No i później tak mijały lata i to już się stało taką regułą, czyli masowanie, szykowanie sprzętu, zawodnicy do lasu, ja aparat na ramię i jazda za nimi, nie? I tak sobie ten skill doskonaliłem cały czas. Diabeł, czyli Marek Galiński. Tak, bo to w sumie, tak. Nie znają dobrze historii jakby polskiego kolarstwa MTB i ksywek. No dobrze, czyli jesteś takim samoukiem fotograficznym. Sam się dokształcałeś z podręczników, z internetu i tak dalej. Nie chodziłeś na jakieś specjalne kursy fotografii? Nie, ale do pewnego momentu dotarłem sam i pomogła mi też w tym na przykład, ja to podaję jako fajny pro-tip dla ludzi, którzy chcą się zabawić z tą fotografią sportową, zwłaszcza pomogła mi wtedy redakcja S24 i Tomasz Piechal, Tomek, który dał mi legitymację prasową tego portalu i mówi: Szymon, no to akredytuj się tam na różne imprezy i wysyła mi galerię. Ty masz ode mnie legitymację, ja Ci będę potwierdzał, że chcesz się tam gdzieś akredytować, a Ty mi podsyłaj galerię i będę Ci publikował te galerie i taki barter jak będziemy mieli. No to ja wtedy zwariowałem. No bo jako WF-ista, jako człowiek, który od zawsze tam się jarał sportem, do tego jeszcze zakręcony w tym momencie w fotografię, nagle się otworzył przede mną świat, w którym zamiast jechać na mecz Lech Poznań Juventus Turyn w pucharze UEFA i jeść tam na trybuny, no to ja siedziałem sobie 3 metry od linii końcowej, czy tam od bramki czy jeździłem na piłkę ręczną, na skoki narciarskie, na piłkę siatkową, na finały Ligi Mistrzów w piłce siatkowej. Wszystko po prostu akredytowałem się gdzie mogłem, bo raz, że kochałem sport, a dwa, że było niesamowite dla mnie, że siedzę tak blisko tych sportowców. I tak ten mój skill cały czas jak gdyby sobie fotograficzny rósł, ale do momentu, kiedy zacząłem troszeczkę bardziej świadomie myśleć o tym wszystkim, co robię, w ogóle się jak gdyby nie kryję też z tym, że przecież na ten sprzęt trzeba zarabiać, tylko to kosztuje mnóstwo kasy. Nigdy w życiu na przykład na żaden sprzęt, nie wiem, nie wziąłem, nie dostałem żadnej dotacji. Wszystko po prostu to, co mam, to, co zgromadziłem, to latami ciułałem, sprzedawałem, dokładałem, tu gdzieś zarobiłem, to zmieniałem, więc cały ten sprzęt, który teraz mam, można powiedzieć, że to jest topowy sprzęt z najwyższej półki, jaki jest. To jest wszystko jak gdyby wypracowane, to jest to, co zarobiłem na fotografii, to jak gdyby mogę teraz sobie taki sprzęt tam, powiedzmy, doszedłem do tego poziomu z tym sprzętem. Kurwa, zgubiłem wątek. Ej, no dobra, jak jesteśmy właśnie przy sprzęcie, właśnie mnie na przykład ciekawi jedna rzecz. Ale muszę to skończyć, bo tam kurwa zacząłem jakąś historię. Czekaj, no. O czym to mówiłem? No ja nie wiem, gdzie chciałeś dojść. No, czekaj. Że sukcesywnie kupowałeś, zarabiałeś. Dobra, wiem, tak. No wiem. Więc generalnie do wszystkiego sobie dążyłem i teraz tak, na ten sprzęt jest potrzebna, wiadomo, kasa. No i teraz naturalną drogą, dobra, może tak przedtem i zacznę, żeby było Wam łatwiej przeciąć, nie? Na te aparaty jest potrzebne mnóstwo pieniędzy, żeby w to wszystko inwestować. I te pieniądze w sporcie ciężko jest zarobić w fotografii sportowej. No to nie jest tajemnicą, że najprostszą formą są śluby. Więc fotografowałem ślubiki. Do tej pory zresztą zdarza się, że je robię. Znaczy nie zdarza się, robię. Mam jeszcze jeden taki tajny profil na Instagramie w ogóle. Kto będzie dociekliwy, to znajdzie. Tam nie ma wstydu, jak gdyby. Nie wstydzę się tego w ogóle. Robię dużo kolarskich też w ogóle ślubów.
u kolarzy. To wiem. Więc, ale to jest taka inna tam zajawka, nie? W każdym razie najwięcej mojej wiedzy odnośnie fotografii sportowej i może podejścia do reportażu dał mi warsztat ślubny u krakowskiego fotografa, u Adama Strząki. Adam to jest mój guru i tu pozdrawiam serdecznie Adama. Adam hołdował w zasadzie, którą jak gdyby stworzył Henri Cartier-Bresson. I to jest zasada, która mówi, i jak ja to dopiero pojąłem, jak on mi to powiedział w kontekście ślubów i tam fotografowanie, jak ktoś wkłada komuś obrączkę, ale tam są inne jeszcze historie, się dzieją przecież. Jak on mi opowiedział, że każdy moment, każda rzecz, która się dzieje, każda historia ma swój decydujący moment. To się nazywa teoria decydującego momentu. I teraz w momencie, kiedy zawodnik skacze do piłki, żeby głową strącić ją do bramki, to ten decydujący moment to jest ten idealny moment, w którym zobrazujemy całą tą historię, kiedy on tą piłkę będzie miał uderzoną i ona będzie lekko odchodziła mu już od głowy, będzie piłka w kadrze, będzie widać, że ona jest uderzona głową, on jest w powietrzu jeszcze, to nie jest moment, w którym on się wybija, piłka dolatuje, ani w którym on spada, a piłka już tam leci, na przykład jest w bramce, leci do bramki. Każdy, nawet jak my rozmawiamy, to nie jest decydujący moment, tylko to jest decydujący moment, kiedy nie, widać, że ja tutaj emocjonalnie to sprzedaję. I to mi powiedział fotograf ślubny, Adam, i ja dopiero później mówię, no przecież to jest w sporcie, to tylko o to chodzi. Właśnie o ten taką wisienkę, nie? Że jak jadą zawodnicy obok siebie, ale jeden do drugiego spojrzy, to jest zupełnie inne zdjęcie, niż jak jadą i wszyscy patrzą do przodu. Więc jeśli mówiłem, że jestem samoukiem, to tak, do pewnego momentu. Później warsztaty ślubne u Adama Strząki, wszystkim polecam. I będziecie już 100% fotografami sportu. Dobra, no właśnie teraz kolejne pytanie, które jakby mi się teraz nasuwa tak automatycznie. Żeby zrobić dobre zdjęcie, ile procent Twoim zdaniem jest tak? Zależy od sprzętu, którym fotografujesz, od tego momentu właśnie, w którym naciskasz na guzik, od momentu, kiedy, nie wiem, dobierasz sobie kadr do danej sytuacji i później kolejnego etapu, czyli edytowania zdjęć. Kurczę, to jest bardzo złożony temat, dlatego że te wszystkie rzeczy determinuje, co i gdzie fotografujesz. Na przykład, jeśli chodzi o miejsce, o kadr, to na imprezach sportowych pokroju Igrzysk Olimpijskich na przykład masz bardzo ograniczone pole do popisu, masz wyznaczone photo positions, tam możesz siedzieć, nie wolno Ci fotografować z żadnego innego miejsca. Więc tak naprawdę masz ten sam kadr, co mają go wszyscy, chyba że pracujesz dla Getty Images albo dla Reutersa i wtedy możesz wejść na dach Stade de France. Ale... Understand. You know. Ale ja już się myślami przeniosłem bardzo mocno. I w każdym razie generalnie wtedy wybór miejsca masz bardzo ograniczony. Ale na przykład na takim Tour de France, kiedy nie pracujesz dla agencji albo masz taką trochę wolną rękę, kurczę, na każdym wyścigu kolarskim, no to jest raj, nie? Bo Ty możesz metę fotografować od przodu, od boku, od tyłu, możesz wleźć w ogóle gdzieś z okna i w ogóle mieć totalnie jak w Sienie na przykład na mecie Stade Bianche i masz totalnie jakieś tam odjechane. Chociaż akurat to zdjęcie z okna na Stade Bianche wszyscy już też popełnili i to już jest powiedzmy w jakimś sensie oklepane, ale mimo wszystko jest to coś innego takiego i w sumie w fotografowaniu sportu o to chyba chodzi, bo żeby pokazać coś innego i inaczej, bo w dzisiejszych czasach wszyscy wszystko już widzieli. Jak wygląda, zawodnik wykonuje rzut karny, to wszyscy widzieli powtórkę 17 razy z wszystkich 3D, z wszystkich stron, więc fotografować zawodnika podchodzącego do piłki to nie wniesiesz niczego, ale właśnie trzeba szukać jakiejś innej perspektywy albo jakiejś innej historii w ogóle, albo tego, co się wydarzy później po tym strzale generalnie. Bardzo ciężko jest zaistnieć, robiąc rzeczy takie standardowe, czyli wybierając standardowe miejsca jakieś i no jeśli Twoja praca Ci tego nie nakazuje, to miejsce, z którego fotografujesz, jest bardzo ważne. Jeśli chodzi o sprzęt i moment, w którym naciśniesz, tak, w czasach, kiedy teorię decydującego momentu tworzył Henri Cartier-Bresson, no to wciskam guzik, powstaje zdjęcie. Dzisiaj aparat robi 20 rawów w ciągu sekundy, może robić 30 rawów w ciągu sekundy. Aparaty Sony mają dedykowany guzik i potrafią robić 120 rawów
rawów, nawet nie JPEG-ów, w ciągu sekundy. Jeśli taki aparat, jego bateria wytrzymuje, nie wiem ile tam w tych najnowszych Sony wytrzymuje, ale załóżmy, że wytrzymuje 1000 na przykład klatek, bateria ma żywotność, no to przytrzymam 10 sekund spust i możesz całą baterię wyrypać, tak? Takie są czasy, czyli ten moment, w którym, a jeszcze jest, masz funkcję pre-capture, czyli w momencie, kiedy trzymasz guzik wciśnięty do połowy albo masz wciśnięty guzik tam autofokusa, aparat rejestruje już te klatki. I w momencie, kiedy wciśniesz do końca, masz zaprogramowane ile chcesz, żeby on zapisał. Czy 0,3 sekundy wstecz, czy 0,6, czy sekundę wstecz. Czyli tak naprawdę, jeśli czekasz na zawodnik napina łuk i czekasz na moment, w którym strzeli, ale chciałbyś mieć dokładnie, perfekcyjnie, że na przykład, nie wiem, tam w połowie tej odległości między cięciwą a łukiem masz jeszcze tam strzałę, czy coś takiego, czy jakiś tam element, to ty już sobie tam trzymasz, jedziesz, aparat rejestruje, ale nie zapisuje na karcie. W momencie, kiedy zawodnik puści strzałę, ty zareagujesz, oczywiście to będzie już za późno, ale aparat jest taki sprytny, że on ci zapisał wcześniej, zapamiętał sekundę na przykład wcześniej, nie? Czyli już ten moment, ta teoria decydującego momentu w takiej sytuacji bardziej ma szansę zafunkcjonować na etapie selekcji. Bo ty dostajesz 120 zdjęć z ostatniej sekundy i teraz tutaj ci się pojawia ten decydujący moment, czyli co wybierzesz, tak? Nie co ci się udało, czy tam strzeliłeś, tylko strzeliłeś praktycznie wszystko przy tym sprzęcie, który mamy, ale na etapie selekcji, żebyś dobrze wybrał właśnie ten właściwy moment, żebyś to potrafił pokazać. Więc tutaj jeśli chodzi o tą obróbkę, to tu bym wskazywał teraz dosyć istotny taki czynnik, jeśli chodzi o selekcję. Sama obróbka zdjęć chyba wydaje mi się, że jest najmniej ważna. Do tego stopnia, że agencje sportowe, czy w ogóle jakieś agencje prasowe mają zakaz, fotografowie tych agencji mają zakaz wykonywania zdjęć w formacie RAW. Musisz robić tylko i wyłącznie w JPEG-u i dostarczasz zdjęcia tylko i wyłącznie w JPEG-u i tego nikt nie obrabia. Delikatnie tam coś tam trzeba rozjaśnić, ale nie ma takiej sytuacji jak kiedyś, że to były rawy i tam po prostu powstawał HDR, taki obraz, gdzie super ciemne chmury, pięknie naświetlone twarze, a wcale tak rzeczywistość nie wygląda. Więc ta obróbka to jest może jakiś tam efekt, taka choroba Instagrama, na oglądania się tych wszystkich zdjęć gdzieś tam. Każdy jakiś swój styl ma. Ja też swoje zdjęcia na Instagramie oczywiście, że też obrabiam. Staram się przy tym zachować jak najwięcej jakiejś tam naturalności, naturalnego koloru, ale jest to jak gdyby troszkę malowanie. Ale to tylko i wyłącznie właśnie na takie potrzeby jakieś takie swoje, jakieś tam zaspokojenia jakichś swoich potrzeb estetycznych, bo w pracy, którą wykonuję, wszystko idzie surowo, w ogóle się nie obrabia tego, nie ma czasu na to. Stąd też tytuł wystawy 20 Seconds, bo mniej więcej tyle czasu człowiek ma na to, żeby wysłać zdjęcie z mety. I tam nie ma czasu, żeby ktoś to obrabiał. Mhm. No dobrze, jak już jesteśmy przy tych Twoich reporterskich usługach na wyścigach kolarskich. Jeden dzień standardowy fotografa na dużym turze. Na dużym turze. Zaczyna się ten dzień, jeśli jestem jeszcze żywy, to już dzień wcześniej, planowaniem trasy. Najczęściej, jeśli jadę niezależnie nawet w sumie, czy jadę na motocyklu, czy samochodem. Motocyklem jest o tyle łatwiej, że wiem, że nie pomylę trasy, nie? Że nie muszę żadnych alternatyw szukać i sprawdzać, po której stronie drogi się na przykład trzymać bardziej, bo będzie więcej tam skrótów. To ułatwia motocykl. Natomiast tak czy siak te miejscówki, wszystkie na trasie trzeba po prostu pamperkiem na Google Earth przejechać i szukasz i oglądasz miejsc. Czyli ty już wiesz, że będzie tam pole ze zbożem z rzepakiem, przez które będziesz biegł. Ja rzepaku nienawidzę tych zdjęć. Nienawidzę zdjęć z rzepakiem. Ale czyli tak, robię sobie oglądam. research. Ja oglądam, to jest pole z Earth. rzepakiem, to się nie będziemy zatrzymywać. Ale robisz sobie jakiś research trasy w Google Earth, wiesz, że takie mocne punkty, tak. Okay. Zwłaszcza jak się spodziewam, że jedziemy przez jakiś sztos, jakiś punkt, a nigdy tam nie byłem, a wiem, że coś jest. Nie wiem, wyścig do Chorwacji kończy się na półwyspie Pag. I raz tam byłem, wiem, że tam jest tak księżycowo bardzo i jest ciekawie, tylko nie wiem dokładnie, w którym miejscu warto będzie stanąć i to zrobić, żeby nie było sytuacji, w której schodzę z motocykla, idę gdzieś tam, wchodzę na górę, robię zdjęcie, kolarze przejechali, wsiadam na motocykl i ujeżdżamy 500 metrów, a tam w ogóle wodospady, fajerwerki, nie? A ja zsiadłem, bo mi się tam jakiś kwiatek podobał. To żeby uniknąć takich sytuacji, robię ten research.
To się też tyczy sytuacji, w której podążam za wyścigiem samochodem i nie wiem dokładnie, w które miejsce pojadę, albo tam widzę gdzieś jakieś możliwości, ale że na przykład tylko na odcinku 20 km będę mógł tam działać, bo później mam już jakiś skrót tam gdzieś muszę uciekać. Motocykl dużo lepszy, kiedy możesz przejeżdżać i przez peleton wracać do ucieczki. Tak, no to dużo więcej szans, dużo więcej możliwości. Oczywiście zawsze istnieje ryzyko, że gdzieś ty tam zostaniesz przeblokowany, że coś się wykrzaczy i tam w te miejsca nie dojedziesz, no ale kiedyś działałem w ogóle na totalnym spontanie. Uznawałem, że im mniej wiem, tym mniej jestem zafiksowany na to, że muszę być na 50 km tam z przodu. Przez to byłem bardziej taki luźny, działałem blisko kolarzy i w sumie, że zawsze wszystko coś się zrobi, coś fajnego. Bo czasami jest tak, że się człowiek tak zablokuje, że tam na 50 km jest to i tamto, że już przestanie, już będzie uciekał tam, że już przestanie tam wjeżdżać w środek peletonu, za peleton jeszcze bym 5 razy zrobił inne akcje i jeszcze zdążył pojechać tam, ale ja już się tak boję, że nie przejdę na przykład grupy, że coś tam się wydarzy, bo tam bidony przyjadą, dyrektorzy przywiozą bidony, później ktoś tam będzie koszulkę oddawał, a ja zawsze jako fotograf jestem ostatnią formą życia potrzebną w wyścigu, więc zawsze jesteśmy tam gdzieś spychani, no to mówię, jak się zafiksuję się za mocno, że mogę nie przejść przez ten peleton, to jadę z przodu i na przykład tracisz dużo, nie? Później się okazuje. Więc dobrze jest wiedzieć, ale czasami jak się nie wie, to też jest spoko. No więc ten research to jest dosyć ważne. Na tym Google ściągam sobie też GPS-a na osobną aplikację na telefonie, tak żeby czasami tym motocyklem właśnie jak nas przyblokują, to na szybko skróty szukam i jeździmy skrótami. No i co? Później jedziemy na start. Często jest tak, że z hotelu na start też trzeba dojechać tam z 70 km, 80 więc rano już jest wycieczka. Później robimy prezentację ekip, jakieś tam szwendanie się między autobusami, jakieś klimaty takie tam około wyścigowe, zawodnicy pijący kawkę, czytający gazetę, tam żartujący sobie, spotykający się z żonami i z dziećmi, czasami odwiedzają na wyścigu na przykład rodziny. No i później wyścig. No, wyścig jak leci to 4 godziny, cały czas wysyłam zdjęcia bezpośrednio z aparatu, cały czas jest matematyka, czyli w zależności od ekip, które obsługuję, mój rekord to na 22 zespoły startujące w wyścigu. Pracowałem dla 17, więc cały czas matematyka, których zawodników mam, których nie mam, czy jeszcze muszę stanąć gdzieś, powiedzmy taki automat zrobić, czyli staję w zakręcie, ustawiam ostrość na wherever i jadę serię, tak? Oni tutaj się w zakręcie łamią wszyscy, ja tylko trzymam serię, po prostu oni się w tym obrazku tylko zmieniają. W zależności od ekipy wysyłasz zdjęcie po zdjęciu? Nie, no bo później robię serię. Nie, robię całą serię, a później robię selekcję i wysyłam tylko jest zawodnik Izraela, ładnie tutaj cały, nie cyk, nie? Wysyłam na serwer, bo ja to wszystko wysyłam na serwer, a tam z drugiej strony siedzi przy komputerze człowiek, który robi dalej selekcję, opisuje te zdjęcia nazwiskami, data, jaki wyścig, to żeby one były też wyszukiwalne, te zdjęcia tam za pół roku. Ktoś będzie chciał napisać o Riku Zabelu z Izraela, na przykład będzie chciał napisać jakiś artykuł, no to wpiszę sobie w wyszukiwarce w agencji Corvos Rick Zabel i wyskoczą mu wszystkie zdjęcia Ricka, jakie zostały zrobione, między innymi moje jakieś tam, nie wiem, z wyścigu na Węgrzech na przykład. Także no, taką serię, no, czy tam muszę przepuścić, czy raczej teleobiektywem, czy tam wczoraj miałem taką serię z zakrętu, to może dzisiaj jakiś inny kadr troszkę. Cały czas jest matematyka, właśnie też oczywiście trzeba analizować wyścig, gdzie się jest, tam są różne zasady, no nie wolno się tam, jak jest mniej niż 45 sekund pomiędzy ucieczką a peletonem, tam już się nie wolno kręcić gdzieś tam, czy tam gdzie będzie bufet, gdzie będą premie, jak to wygląda, jak będzie jakaś góra na 50 do mety, to wiadomo, że przed tą górą już kolejne 30, tam już będzie kocioł, będzie młyn, żeby tam już nie zostać. Wjeżdżamy na metę, na płaskim odcinku, na płaskim etapie na 10 km do mety musimy uciekać. Jesteśmy jak gdyby już wyrzucani, ale no, musimy złapać jakąś tam odrobinę dystansu, żeby zdążył zejść z motocykla na mecie i ustawić się i motocykl, żeby odjechał, zanim kolarze przyjadą. Na górskim etapie odjeżdżamy na jakieś 2 km do mety, jeszcze zależy jaki ten etap, jaki jest finish, ale gdzieś 2-3, czasami jeszcze no kilometr nawet do mety jeszcze jedziemy przed kolarzami. Wpadam na metę, robię zdjęcie z mety, 20 sekund, to jest czas, żeby wysłać to zdjęcie. Czasami jest problem potężny z internetem, ale to mają wtedy wszyscy i to trwa troszkę dłużej. Ale mimo wszystko chodzi o to, że tam jest wyścig nadal. Kto pierwszy dostarczy zdjęcie, to ono zacznie tam pracować i zarabiać. I jeśli nikt nie wysyła, bo nie ma zasięgu, no to okej. Natomiast gorzej jak inni wysłali, a ja nie wysłałem, to jest problem. Więc staram się to zrobić od razu. Często jest też tak, że w momencie, kiedy zawodnik wjeżdża na metę, ja go fotografuję
i biegnę od razu robić tą cieszynkę jeszcze tam, to w tym czasie jak biegnę, to robię selekcję i wybieram zdjęcia i wysyłam tam na serwer i patrzę, gdzie on tam jest. I oczywiście takich rzeczy się nie robi na Tour de France, tam nie wolno, tam jak siedzisz na mecie, jesteś przyklejony, nie wolno ci się ruszyć do momentu, aż zwycięzca etapu i lider nie przyjadą na podium. Jak oni miną, tam się wszyscy już ogarną i wjadą z powrotem za podium, to wtedy dopiero z tej pozycji mojej tutaj na mecie mogę się ruszyć i gdzieś tam sobie iść. Bo tak to by wszyscy biegali, był totalny chaos. To tak jest na Tour de France. Na innych wyścigach mogę biec i tam sobie robię te wszystkie rzeczy. No podium, później wiadomo, później jazda dalej. Jak się etap się skończył w Poznaniu, a kolejny zaczyna się we Wrocławiu, no to ja na tym motocyklu muszę się gdzieś tam pomiędzy jeszcze znaleźć, czyli jadę do kolejnego hotelu. Najczęściej jak pracuję dla ekip pokroju Uno X, którzy chcą zdjęcia obrabiane, oni mają swój preset, no to jeszcze wtedy czeka mnie w trakcie jazdy tym motocyklem do hotelu, na przykład robię selekcję, co wygląda jakbym fotografował asfalt, ale ja tam sobie w tym aparacie robię selekcję, oznaczam sobie zdjęcie. To nie jest street photography, tylko właśnie ten. I jak zrobię tą selekcję, dojeżdżając do hotelu, powiedzmy już mam zrobioną selekcję, wtedy szybko zgrywam na komputer tylko zdjęcia, które wybrałem, już obrabiam, wysyłam. No jest godzina 19, nie? I dopiero zaczynasz myśleć, co to w ogóle dzisiaj zjemy. No dobrze, no czyli powiedz mi, średnia z etapu, ile zdjęć zrobiłeś w trakcie jednego etapu, ile zdjęć wybierasz, takich, które finalnie powstaje, wiesz, to się robi 20 klatek na sekundę, nie używa się tego cały czas, chociaż po igrzyskach mi wszedł taki trend, że faktycznie walę cały czas po te 20. Wcześniej robiłem sobie tak po 10 na sekundę, takie prędkości ustawiałem, a teraz nie wiem, coś mi tam odbiło po tym. Chyba tego decydującego momentu cały czas szukam. Więc z etapu przywożę gdzieś około 3,5 tysiąca klatek. Tyle powstaje. Natomiast selekcja pozwala mi wybrać jakieś takie 200, 250. Czasami ta selekcja idzie tak, że tak brzydko powiem na pałę, czyli już jak nie chce mi się tam dochodzić już w tym korpusie, to lepsze, czy to obydwa tam wybieram, czy 3 podobne i mówię, na kompie sobie dopracuję to, nie? Więc dlatego jest taka jeszcze liczba dosyć duża. A później ostatecznie dla takiego, jak dla Uno X-a z każdego etapu oddaję takich fajnych, gdzie każde jest inne, coś opowiada, to zdjęcie, osobną historię, to około 50 zdjęć. W międzyczasie do agencji wysyłam z motocykla około 120 innych klatek też. Czy mniej więcej 10% z tego, co zrobisz, gdzieś tam rusza? Tak, to tyle jest używalne, gdzieś tam żyje sobie, gdzieś tam dalej, nie? 10%. No wiadomo, jakbym nie wiem, fotografował na kliszy, to 50% pewnie by tam musiało zadziałać, a w tych czasach tak to wygląda, nie? Tam masz mnóstwo bajerów, które pozwalają Ci wykonywać dużo szybciej tą selekcję, bo tą selekcję trzeba robić z coraz większej ilości klatek. No, to jest taka konsekwencja postępu technologicznego. Jasne. Wiem, że miałeś teraz okazję i doświadczenie być na Igrzyskach Olimpijskich i fotografować inne dziedziny sportu, inne sporty. Co fascynuje Cię najbardziej w robieniu zdjęć w kolarstwie i co miło zaskoczyło Cię podczas fotografowania innych sportowców na Igrzyskach? Jeśli myślę o igrzyskach i o fotografowaniu tych wszystkich nowych dyscyplin, abstrahując od tego, że to są nowe formy geometryczne, w sensie jak się myśli tak obrazkiem. Inny obrazek to jest kolarz na rowerze, a inny to jest 2 zapaśników, z których jeden drugiego przerzuca, tak? Jedne nogi. I to się dzieje, że ostatecznie na klatce jeden człowiek ma tylko styczność z ziemią jedną nogą, a wszystko inne jest gdzieś tam w powietrzu frunie. To już jest coś, co jest bardzo interesujące, ale to chyba nie to, co mnie tak najbardziej interesowało tam, bo myślę, że igrzyska są na tyle wyjątkową sprawą dla wszystkich, dla mnie, jako dla fotografa, dla wolontariuszy pracujących przy igrzyskach, oczywiście dla organizatora, dla wszystkich, którzy są zaangażowani w tworzenie tego święta, no ale przede wszystkim dla sportowców. Są tak wyjątkową sprawą, że nie sposób nie widzieć emocji budujących się jak gdyby czy na twarzach, czy w gestach, czy siedzących gdzieś tam w głowach tych ludzi. Jeśli jest się fotografem, albo inaczej, jeśli człowiek chciałby być dobrym fotografem i oddawać emocje, to musi sam być troszeczkę emocjonalny, musi wchodzić komuś w głowę, w sensie w jego emocje.
Więc dla mnie na przykład rzeczą, nie powiem, że naturalną, bo człowiek się z tym kryje, ale jest na przykład to, że ja płaczę, nie, za aparatem. Normalnie Iga Świątek zdobywa brązowy medal i siedzi mam zdjęcie, jak ona płacze i ja ją fotografuję i ja płaczę, nie, i widzę to, nie. I tak samo na siatkarzach było, no nawet teraz mi się, kurde, robi tak ciepło, nie, bo po prostu no, musisz jak gdyby żyć emocjami innych osób i na tych igrzyskach tych emocji jest mnóstwo, tak? Zawodnik, który nie wywalczy jakiegoś spektakularnego sukcesu, ale on tam jest i on tam z jakiegoś tam wioski gdzieś tam się wydostał i przeżył jakąś horrendalną drogę może i widzisz to, że on wychodząc na boisko to przeżywa, nie? To wszystko. To było dla mnie niesamowite, że te takie pojedyncze, małe historie związane z tymi sportowcami, które widziałeś, jak fotografowałem zapaśników, wygrywali, przegrywali, kajakarze, czy tam siatkarze, no to czujesz, że to są po prostu, że jesteś w środku świata i oni też są w środku tego samego świata no myślę, że sam sport, te nowe sporty, to raczej bym traktował w kategoriach ciekawostki, a w takich kategoriach czegoś więcej, to właśnie te emocje i ta waga tych wydarzeń. To było dla mnie, najmocniej mnie to uderzyło na igrzyskach. Dla mnie osobiście też było to potężne przeżycie i uderzyło we mnie pierwszy raz drugiego dnia igrzysk. Kiedy poszedłem na finał w rugby 7, finał olimpijski pomiędzy Francją a Fidżi i siedziałem na środku, na dole Stade de France, 80 000 ludzi, Francuzów w sumie głównie, dopingowało zespół francuski, który w eliminacjach tam we wcześniejszej fazie z Fidżi przegrał, a w tym momencie Francuzi tam było na równo i nagle odbili, jak zaczęli zdobywać punkty, tam było po prostu szaleństwo kompletne. I wtedy mnie tak uderzyło i sobie pomyślałem, ja pierdolę, gdzie ja jestem, co ja robię? Stary, robisz finał olimpijski na Stade de France, jesteś na igrzyskach, nie? Ja odkąd skończyłem AWF o igrzyskach marzyłem po prostu. Jako trener może, później jako fotograf, ale AWF takie piętno w człowieku odciska kultury fizycznej i tych wszystkich idei olimpijskich, że stary, to jest święty graal. No. Wiem o czym mówisz. Miałem okazję przeżyć to na własnej skórze, więc rzeczywiście, myślę, że rzeczywiście w ogóle podczas igrzysk i ogólnie podczas jakby fotografowania sportowców, tego wysiłku i właśnie emocje grają największą rolę, nie? Myślę, że ze strony fotografa jest tak samo, ale ja w żadnej innej sytuacji w życiu nie przeżywałem tak silnych emocji jak podczas sportu, nie? Moment, kiedy wygrywasz, kiedy, nie wiem, ta adrenalina, gęsia skórka, kiedy, wiesz, mówisz, że warto było cierpieć całe życie dla tej jednej chwili. Tak. Myślę, że to jest jest to spełnienie takie. To jest najpiękniejsze właśnie w tym wszystkim. Wszystkie oczy zwrócone są tak. też na Ciebie. I myślę, że w Twoim przypadku, kiedy jesteś człowiekiem, który może te chwile uwiecznić, gdzie później one na Twoich zdjęciach gdzieś tam będą żyły przez kolejne lata, no to dla mnie musi być. Największym medalem, takim powiedzmy z tych igrzysk na przykład i dowodem na to, co mówię, że te emocje są dla mnie takie najważniejsze na tych zdjęciach, ale nie tak, nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało w taki oklepany sposób, nie, że emocje staramy się fotografować, nie? Tylko faktycznie, żeby wejść komuś w głowę, co on tam myśli w tym momencie i co czuje i gdzie był, to takim największym medalem moim jest dowodem na to, że dałem radę gdzieś tam, jest jak wejdziecie sobie na Instagrama Igi Świątek, to na samej górze w przypiętych postach jest moje zdjęcie z igrzysk, które otwiera jej posta podsumowującego całe igrzyska jej. A tam wiesz, tam historii było mnóstwo, nie? W sensie ten półfinał przegrany z Chinką, ona tam jechała po złoty medal. I wiesz, i tam w tym półfinale kurczę walczyła niesamowicie, tam jej nic nie szło, tam bilans ona miała lepszy przecież, jak gdyby w bilansie ona lepiej wypadała zawsze od tej Chinki, potrafiła też przegrać, ale mimo wszystko była z reguły lepsza, więc później ona zdobyła ten medal i też nie wiesz w sumie, czy ona cieszy się, czy żałuje, czy to są łzy szczęścia, czy trochę jakiś żal jest. Generalnie jedna klatka i ona tam w mojej ocenie definiowała wszystko i się okazuje,
że w ocenie Igi, która już w ogóle wiedziała ona najlepiej, co czuje, no ta klatka dokładnie to, myślę, pokazała. Skoro ona wybrała to jako zdjęcie obrazujące stan jej głowy na zakończenie igrzysk. I to jest, no, to myślę, że potwierdza, że mission accomplished. Misja spełniona. Czy właśnie masz takie przeświadczenie odnośnie spełnionej misji, że na przykład ja czuję taką wdzięczność do roweru, który dał mi jakby możliwość poznania świata, otworzył mi horyzonty, jakby to wszystko, do czego doszedłem w życiu, co mam, jakby w głębi jakoś, oczywiście była w tym wszystkim moja ciężka praca, systematyczność i tak dalej, ale jakby no jestem wdzięczny, że trafiłem na coś takiego, co stało się później moją pasją i jakby to, co mam, to, że mogłem, nie wiem, podróżować po świecie, nauczyć się innych języków, poznać inne kultury, jakby tak, no to jest jestem. Niesamowite. Czy też tak masz w kontekście właśnie do fotografii, do tej sytuacji, która sprawiła, że zająłeś się fotografią i że jakby to się stało takim przewodnim tematem twojego życia? Nie, no zdecydowanie. No, znaczy ja czasami mam takie poczucie, że żyję w jakimś innym tam wymiarze, w jakimś śnie, że to wszystko się dzieje, wiesz. Kończy się Tour de France, kończę fotografować podium i idę ulicą do samochodu no i też sobie tam ryczę, nie? Mówię, to jest nie do wiary. Ja przed chwilą widziałem, jak Pogaczar schodzi z podium i Wingegaarda po plecach klepie i sobie tak tam jeszcze się pociesza go i tak sobie idą. Też tam mam tą klatkę, zresztą nawet u Pogaczara jest ona, ta klatka jest na Instagramie. Albo Wingegaarda, albo Pogaczara, albo obydwu. W każdym razie i to do mnie dociera, nie? Mówię, ja pierniczę, co ja robię? I to jest moja praca, nie? To jest coś niesamowitego. Jest ciężko, tak? Ty się przewracałeś, łamałeś, nie wiem, gdzieś tam czasami rywalizujesz w jakichś dziwnych warunkach, tak? W sensie nie czujesz stóp, dłoni. No, to samo my przeżywamy, jak gdyby ja na tym motocyklu. Czasami głodny i zły, czasami zimno głodny i zły. No i co? I wtedy człowieka jak gdyby diabli biorą i jeszcze coś tam nie pójdzie. Ale z drugiej strony pamiętam słowa mojego brata. Mój brat jest sędzią, w sensie nie tym piłkarskim, tylko w karnym. Robi i on mówi, że na przykład, ja mówię, wiesz, ty masz fajnie, nie? Bo masz stałą pracę, wiesz, stałą wypłatę, całkiem spoko, wiesz, że będziesz miał emeryturę, też taką spoko, normalnie będziesz żył i wiesz, a ja to nigdy nie wiem, nie? Ja nie wiem, dla kogo będę pracował za rok, czy będę nawet pracował, czy nie, czy zdążę na samolot, czy obiektywy dolecą, czy nie, wiesz, to jest non-stop jakiś stres, nie? Albo robię zdjęcia i nie wiem, czy to się spodoba, nie spodoba się mojemu klientowi, czy on powie, ach, Szymon, nie o to chodziło. Natomiast jedno, co mój brat podkreślił, mówi, ale stary, ty masz wiecznie styczność z ludźmi, od których bije endorfinami. Sportowcy, ci kolarze, właśnie nie kolarze, wiesz, ale generalnie sportowcy to są ludzie. To jest tak, jak idziesz w góry i w górach wszyscy sobie mówią, cześć, w górach jest w ogóle jakiś luzik, nikt się w górach nie pobił, a pojedź nad morze. Tam jest mniej wysiłku fizycznego i tam też dostaniesz w czapkę, nie? A w górach jest, widzisz, wszyscy mają te endorfiny, sobie chodzą, spacerują, wiesz, człowiek jakoś tak inaczej funkcjonuje. No i ja właśnie sobie funkcjonuję w tym sporcie, jakbym ciągle chodził w górach wśród turystów, którzy są wyluzowani, bo od rana sobie przespacerowali, wiesz, wszystko im działa i są pozytywni, są uśmiechnięci, bo słoneczko świeci. Natomiast mój brat w sumie w tym sądzie on mówi, no widzisz, a ja ciągle idę do pracy i tam mam problemy, nie? No bo do sądu nikt nie idzie podzielić się, hej, kupiliśmy nowy dom, nie? Tylko tam jest na zasadzie dom trzeba podzielić na 4, nie? Na przykład. Albo tam ktoś kogoś z nożem goni, nie? Wokół tego domu. No i to jest non-stop takie historie są. Więc aparat dał potężne po prostu możliwości i jestem też tak samo jak ty wdzięczny, że rower cię tam zaprowadził, gdzie zaprowadził, tak samo mnie i rower, i aparat. Ja doskonale jakby rozumiem to, co ty mówisz, nie? Bo jakby w wielu twoich odpowiedziach odnajduję jakby siebie, może wiesz, tu jest fotograf, tu jest sportowiec, ale jakby to jest to samo otoczenie, nie? Tak.
praktycznie ci sami ludzie, więc jakby doskonale rozumie to, co starasz. No i to sprzyja też powstawaniu czegoś, nie? Jakiejś tak idei. No, tak samo jak ty tworzysz różne rzeczy, różne projekty, różne miejsca, sytuacje, to też jest wypadkową tego, że cały czas spędzasz czas z ludźmi, czy otaczają cię ludzie, którzy są, wiesz, oni nie są wampirami energetycznymi, tylko raczej takimi akumulatorkami, które sobie dają i wtedy tam... Ale właśnie to też moim zdaniem trochę tak jakby nawyki ze sportu, nie? Trochę jakiejś systematyczności, pracowitości, ale też właśnie takiego radzenia sobie w ekstremalnych sytuacjach, nie? Gdzie jest mnóstwo rzeczy, których nie przewidzisz i musisz improwizować, tak. żeby dotrzeć do mety, tak. chociażby tak. przed limitem czasu, nie? Tak. Tak. Gdzie jesteś wykończony, nie masz na nic siły. No stara szkoła taka jeszcze, tylko reasumując, stara szkoła mówi, że nie jest sztuką sobie radzić, jak wszystko wychodzi, nie? Sztuką jest sobie poradzić, jak nic nie idzie, nie? A jak sobie wtedy radzisz, to jesteś wtedy mistrzem, nie? Jeszcze taki jeden punkt sobie napisałem tutaj, zrobiłem taką szybką notatkę przed rozmową, w związku z tym, że lubię improwizować. Nawiązując do tej improwizacji, no. Tak, właśnie tutaj mam taką małą ściągę i tutaj mam jeszcze taki punkt, jedną nogą w Hiszpanii. To jest miejsce, które chyba też jakoś trochę Cię inspiruje, gdzie możesz złapać oddech, zaplanować sobie. Dlaczego wybrałeś taką destynację? Południowe klimaty zawsze bardziej mnie interesowały niż zima w Polsce, o tak powiem, więc to było naturalne. Najpierw jak Maciek Paterski tam we Włoszech przebywał, to gdzieś tam próbowałem bywać w tych Włoszech, to języka zacząłem się nawet uczyć, a później się jakieś te ścieżki tam pokierowały w stronę Hiszpanii, najpierw w stronę Katalonii i tam zimą bywałem na różnych tam pracach, zleceniach, później się pojawiło Calpe i coraz dłużej. Najwięcej do myślenia dał mi COVID. W czasach COVID-u, ja byłem wtedy jeszcze byłem nauczycielem wychowania fizycznego i w czasach COVID-u było zdalne nauczanie. Ja wtedy na całą zimę wyjechałem do Katalonii, bo w sumie mogłem wszystko prowadzić z Katalonii, WF prowadziłem, ale po powrocie do Polski, jak się COVID też skończył, wróciłem do szkoły i wtedy dopiero zobaczyłem, ile mi życia ucieka w tej szkole. W sensie, no ja już robię takie rzeczy, że nie muszę w tej szkole pracować. W szkole pracowałem, bo bardzo uwielbiałem pracę po prostu w szkole. Uwielbiałem bycie WF-istą, kontakt z ludźmi. Pracowałem w liceum, to też jest inny wymiar taki, bo to są dorośli ludzie. Więc... Ale mimo wszystko, no bardzo dużo czasu to zajmowało, w sensie, no nie wiem, 7 godzin dziennie. Ja w te 7 godzin to naprawdę i dużo zdjęć obrobię, i wyślę maili, i załatwię różnych tam innych tematów. A jeszcze możliwość bycia właśnie w takim przyjemniejszym klimacie, jeśli ja jestem osobą aktywną, a dzisiaj, a teraz zimą w Polsce, no to się obudzę a słońce już zachodzi, nie? A tam jednak mimo wszystko ten dzień jest dłuższy. Jakość czasu wolnego. Jeśli tam kończę jakąś pracę, jest godzina 15, przyjeżdżam do domu i mam, nie wiem, 2 godziny, to te 2 godziny są mega jakościowe, bo ja w tych 2 godzinach idę do portu. To nie chodzi o to, że tam robię niesamowite rzeczy, tylko idę do portu, kupię kawę za euro 50 i patrzę sobie na mewy, na górę, statki wpływają, ryby wyciągają, o ten ma ośmiornicę dzisiaj, albo sobie na plaży gdzieś tam połażę, albo obserwuję ludzi, panią widzę z synem na plaży, ja mówię, skądś znam tą panią, się okazuje, że to jest pani z Mercadony, ze sklepu i ona kończy pracę i ma jeszcze czas, żeby synka wziąć i codziennie w piłę z nim na plaży gra. No kurczę, u nas to jest nie do pomyślenia, nie? W grudniu, w listopadzie, szmata na niebie, co tym dzieciom też można zaoferować tak naprawdę, sporty halowe, jakąś tam piłkę nożną na hali czy coś, a tam mimo wszystko słońce, witamina D, plus uwielbiam. Jestem osobą taką raczej, jestem trochę introwertykiem, nie? To jest tak, że zanim pójdę na zdjęcia, to siedzę zamknięty w sobie i nie chcę w ogóle iść, nie? Ale później jak wchodzę między ludzi, no to już tam człowiek orkiestra jest. Ale mimo wszystko trochę introwertyk gdzieś tam siedzi też. Natomiast mimo wszystko w tej Hiszpanii jest taka fajna kultura, że ci ludzie są bliżej siebie. Może dlatego mówię o tym, że jestem introwertykiem. Może to nie do końca chodzi o to, tylko o unikanie jakichś dziwnych sytuacji krzywych. W sensie często, kurczę, tutaj jeszcze nadal spotykamy się z jakimiś takimi, jest coś takiego jak Polish face, tak, że na przykład tak Polak się tak uśmiecha, nie?
Tak, znamy to. No na przykład, no, czy coś. No i nigdy nie wiesz, ten drugi człowiek, czy on ci sprzyja, czy nie, nie? Czy na drodze, to tam wiesz, to jest no, chamstwo totalne jest przecież nadal. I tak samo jeśli chodzi już w ogóle o obcowanie rower, auto, nie? Natomiast tam jest zupełnie inaczej, tak? Tam jest totalny respekt dla drugiego człowieka, mam wrażenie. Oczywiście, jak w każdym kraju tam akcje będą, jakieś tam fermenty, ale mimo wszystko jest szacunek jakiś, nie? Jedziesz tym rowerem, kurczę, tam cię nikt nie wyprzedza na gazetę, on tam sobie jedzie za tobą, przeczeka cały zakręt, ominie cię szerokim łukiem. W 99%, nie? No i też ludzie, nie wiem, ja jadę rowerem po lesie, ktoś biegnie, ola, wszyscy się witają. U nas już się przyjęło, że się kolarze pozdrawiają, ale jeszcze niedawno to nie było wcale takie oczywiste. Więc to też mnie tam ciągnie w tamtą stronę. No i ostatnia rzecz to praca, bo dużo wyścigów, cała wiosna, to wszystko się dzieje w Hiszpanii. Kolarstwo w Hiszpanii, oczywiście sport narodowy. A moja najnowsza praca, czyli praca dla Getty Images, wiąże się z obsługiwaniem rynku hiszpańskiego właśnie. Pokrywaniem, jak gdyby, nie pokrywaniem, covering, ale obsługiwaniem, jak gdyby zabezpieczeniem wszystkich hiszpańskich wyścigów, dostarczaniem zdjęć z hiszpańskich wyścigów. Jak gdyby w świadomości Getty Images ja jestem człowiekiem z Hiszpanii. I człowiek, który mnie zatrudniał, musiał tłumaczyć, czemu zatrudniają fotografa, czemu Polaka zatrudniają. A on tam mówi, no nie, bo on tam z Hiszpanii on jest. No. Jakby tutaj kolejna analogia, jakby widzę znowu swoje życie, wiesz, moja styczność w ogóle z takim bardziej profesjonalnym kolarstwem, pierwsze kontrakty zawodowe kilka lat we Włoszech, później też mnie zawsze ciągnęło do w ogóle takiej kultury trochę latynoskiej, właśnie południowej, więc też podobnie jak ty, jakby odbieram ten świat i styl taki slow life i jakby czerpanie radości z każdego małego momentu, jak powiedziałeś, z napicie się kawy, z pójściem na tapasy. Ja myślę, że też być może najprawdopodobniej to też spowodowane tym, że mamy dużo lepszą pogodę na zewnątrz, że tam się żyje więcej na zewnątrz niż w domu. Będziemy się zbliżać powoli do końca, tak jak obiecaliśmy, że nie będziemy przeciągać. Czekaj, ale jeszcze jest tak, jesteśmy tutaj. Czy czujesz się już człowiekiem spełnionym i pozwólmy sobie wybiec trochę w przyszłość? Gdzie Szymon Gruchalski widzi siebie za, nie wiem, powiedzmy 10-15 lat i co robi? No, powiem Ci, że w sumie pierwszy raz mi ktoś zadał takie pytanie, a ja odpowiedzi na nie od czasu igrzysk szukam, Ci powiem, w głowie, sam sobie je zadaję cały czas, bo nie ukrywam, w momencie, kiedy na te igrzyska pojechałem i jechałem cały Tour de France, jeździłem Tour de France na motocyklu, byłem na całych igrzyskach olimpijskich, pracowałem z ekipami, tak, już tam po 100 dni w roku czy więcej nawet na wyścigach, w zasadzie jaki wyścig bym tam wymyślił, to mógłbym pewnie na niego pojechać. Zacząłem sobie zadawać pytanie, czy to już jest szczyt, nie? Czy, no mój, bo to nie to, ludzie robią dużo większe rzeczy, nie? Ale mój, nie? Czy mi wystarczy gdzieś tam determinacji, żeby jeszcze gdzieś dalej się tam drapać i kombinować. I w sumie to się bardzo mocno bałem tego, że właśnie troszeczkę stwierdzę, no dobra, nie? Zaliczyłem, zdjęcie na ścianie, Igi powieszę i teraz tak sobie będę tam luzował, aż w końcu zdziadzieję. Tego się najbardziej boję, czy bałem. W każdym razie, przygotowując ostatnią wystawę olimpijską ze zdjęciami z igrzysk w Jarocinie, która teraz tam sobie widnieje, przyszły wydruki, takie duże, tam metrowej długości, ten dłuższy bok. Praktycznie odpakowałem te wydruki i zobaczyłem te zdjęcia z tych igrzysk w takim formacie. Bo na komórce, w telefonie, tam, znaczy w sensie na komórce, czy w laptopie, w komputerze, to tam już opatrzone mam, nie? To już patrzę tam, trochę ten niebieski mi tam, takie rzeczy zwracam uwagę. Natomiast przychodzi wydruk i nagle widzisz to wszystko, wiesz, w takim wielkim formacie, te szczegóły w ogóle tam i sobie dopiero, drugi raz jak gdyby tak zdałem sprawę, nie, ja pierdolę, ja tam byłem, nie? Ja to wszystko robiłem. To jest moje. No, to jest moje, nie? I wiesz, i w tym momencie pierwszy raz pomyślałem, to było tam 2 tygodnie temu, kurde, chciałbym jeszcze raz na igrzyska pojechać, nie? I wtedy się urodziła we mnie taka wola walki, że dobra, idziemy w to. No trochę też może to, że od przyszłego roku mam działać z tym Getty Images, to jest też takie wyjście ze strefy komfortu, bo przyznam, że miałem do tej pory super poukładane wszystko i mocno się poruszałem w strefie komfortu już z tą moją agencją, czy tam tymi innymi klientami,
Natomiast pójście do Getty to jest znowu wyjście ze strefy, bo tam będę musiał znowu udowadniać. I stwierdziłem, że, bo nie musiałem, ale stwierdziłem, że zrobię to dla siebie, nie? Żebym właśnie nie żałował. Kiedyś takie coś usłyszałem, no wiadomo, oklepane. No lepiej spróbować i się zawieść niż całe życie, czy nie spróbować, a całe życie później żałować, że się nie spróbowało. Nie? Czyli jednak no powalczę jeszcze z tym Getty. Jest szansa, że jeśli tam by się udało, to oczywiście też zależy od moich priorytetów, czy one się tam gdzieś jednak nie zmienią w drugą stronę, bo to jest 200 dni w roku poza domem, to nie jest wcale fajne. Więc, albo jest. No tak, ale wiesz... miał siedzieć cały rok w domu, ale co byś wybrał? Jakbym 200 dni w roku siedział w Grenadzie, to spoko, tylko że ja śpię jeden dzień w Grenadzie, drugi w Almerii, na trzeci jadę do Faro, w czwarty dzień jestem w Albufeirze, wiesz, i codziennie o 19 kończę, nie wiem, co dzisiaj w ogóle będę jadł, nie? To jest taki trochę inaczej, nie? Takie no, więc no tak, no powalczę o to, żeby gdzieś jeszcze może coś odwalić fajnego, coś osiągnąć. Chciałbym na tej igrzyska do Los Angeles też pojechać. Zobaczymy w jakiej formie. Może to Getty jakąś tam coś fajnego otworzy, bo Getty obsługuje Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Fotografowie tej agencji chodzą w niebieskich kamizelkach na igrzyskach, a ja chodziłem do tej pory w szarej. Ci z tej szarej to fotografują piłkę siatkową siedząc tyłem do wieży Eiffla, a ci w niebieskich fotografują piłkę siatkową siedząc przodem do wieży Eiffla. Więc może mi się takie okienko otworzy. Zobaczymy. Super. Korzystając z okazji, że mamy dzisiaj też małą publiczność, jeszcze zapytam tego, czy może ktoś by chciał zadać jakieś pytanie. 3 szanse macie, bo Szymon długo odpowiada na każde z nich. Pierwsza może też jako fotograf, oczywiście w mniejszej skali, ale Szymon, co się znajduje w Twoim plecaku, o czym nie wiemy? Taki must have osoby doświadczonej w sporcie rowerowym w trudnych warunkach. Co tam jest, czego inni nie mają? Czego inni nie mają? Ale tak, że inni w kolarstwie, czy może tak z reguły fotografowie? Bo w kolarstwie czego inni nie mają? Co ja wtedy? Słonika na szczęście. Haribo? No, słonika na szczęście Boże, karteczka od żony, kocham Cię. Takie, to, nie wierzę w takie rzeczy, ale generalnie zbieram bardzo często, coraz więcej. Powiedzmy też działasz Asią tak. w parze, jeżeli chodzi o... Tak, to są rzeczy, które faktycznie mam przy sobie, nie? To są takimi rzeczami nietypowymi, znaczy nietypowymi, takimi moimi bardzo, tak? Każdy może jakiś talizman wozić czy coś. Natomiast nie sądzę, żebym używał jakichś nie wiadomo jakich tam tajemnych rzeczy, nie, może w pierwszym przebłysku jak gdyby pojawiły mi się z mojej takiej tajnej broni to szmatki z Decathlonu za 3 zł. Które po prostu, jak ostatnio w Chorwacji 5 godzin lało, etap tam w połowie zneutralizowany, szmatki z Decathlonu po prostu broniły mój sprzęt i to jest mój patent. Żadne tam think tanki, żadne hydrofobie za 1000. Mam też to, nie? W ogóle nawet nie chcę się tego wyciągać. Nic, tylko szmatka za 3 zł, ręczniczek taki pływacki, nie? To ratuje. Druga szansa. Drugą szansą, czy są fotografowie, których mocno śledzisz i którzy są inspiracją dla Ciebie? Na pewno. Adam Czcionka, tak? To jest reportażysta, człowiek, który fotografuje śluby. Natomiast każdy jego reportaż to jest niewiarygodne, jak on potrafi w jednej klatce, ile treści potrafi zamknąć. I wręcz zawsze jak tam sobie gdzieś coś komentujemy, on tam coś tam, któreś z moich zdjęć czasami mu wpadnie w oko, skomentuje czy coś. Parę razy już miałem okazję z nim porozmawiać i marzeniem moim jest, żeby on pojechał na wyścig kolarski i jego sposób patrzenia zobaczyć, jak on widzi wyścig kolarski, bo to by było coś, uwierzcie mi, takiego czegoś nie widzieliście. To jest Gruber, myślę, że myślę, że by przeskoczył Grubera, nie? Tak. No, natomiast jeśli chodzi o fotografów, których followuję, czy tam próbuję jakoś sobie naśladować, czy obserwuję. To jest też tak, że jak obserwujesz za dużo, to później próbujesz odtwarzać te sytuacje, nie? Więc to też nie jest do końca dobre. No wiadomo, że wszystkie kolarskie oczy są zwrócone na Grubera, no to... Ale Jared jest super gościem, naprawdę. Ale on cały czas zaskakuje. Zauważ, jak już coś zrobił, wszyscy mówią, to jest zajebiste, a jednak
po jakimś czasie, nie wiem, czy sesję z Education Firstiego, czy coś tam zawsze odwali jakieś coś innego, nie? Jakby przedłużę to pytanie, bo niekoniecznie chodzi tylko o fotografów sportowych. Czy są jakieś inne dziedziny fotografii, które rzeczywiście śledzisz i starasz się potem wrzucić style innej fotografii? Wiesz co, na przykład teraz do głowy mi przychodzi, to jest chłopak Bartek Warzecha, się nazywa. To jest fotograf, który fotografuje sztuki teatralne, tworzy plakaty na potrzeby teatru, ale on ma swoją zajawkę na swoim Instagramie, fotografuje, jakby to powiedzieć, martwą naturę. No, rzeczywistość, street trochę, ale to nie jest street, tam nie ma za dużo ludzi w tym kadrze. To jest raczej, to są bardzo kadry, które charakteryzują się niesamowitą harmonią, takim spokojem, ładem. To jest samotne auto stojące na pustyni w Arizonie, jakieś gdzieś opuszczone, albo jedyna świecąca się latarnia w porcie, ale to są zawsze takie czyste kadry, właśnie przepełnione jakimś takim niepokojem, takim z jednej strony niepokojem, z drugiej strony mistycyzmem troszkę. I na przykład, kiedy często jest tak, że staram się właśnie taki regularny, taki rytm jakiś w swoich zdjęciach później gdzieś tam też, no nie wiadomo, że to nie zawsze się takie rzeczy można zrobić, ale jak masz możliwość tworzenia reportażu, żeby coś takiego, ktoś kiedyś nazwał, że na moich zdjęciach czasami jest takie coś Where's Nemo? Czyli oglądasz zdjęcia i musisz znaleźć, gdzie jest coś takiego tam. I on też ma zdjęcie, wiesz, i tam jedna latarenka się świeci na przykład, nie? Czy coś. No to tak właśnie, to są rzeczy, które też mnie gdzieś inspirują, żeby jeśli się uda znaleźć zdjęcie, na którym gdzieś jakieś takiego Nemo się tam umieści. Mamy to? Moi drodzy, nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Szymonowi za tą rozmowę. Ze swojej strony muszę powiedzieć, że jestem bardzo szczęśliwy, że bardzo dużo moich dni właśnie tych bardzo emocjonujących, czyli kiedy jeszcze byłem kolarzem zawodowym i teraz też, kiedy jestem reporterem, mijamy się gdzieś tam z Szymonem, mogłem właśnie z Szymonem dzielić. Myślę, że dlatego też bardzo dobrze się rozumiemy, bo jakby spędziliśmy w tym samym otoczeniu bardzo dużo czasu. Szymon, dziękuję Ci za wizytę tutaj u nas dzisiaj w Krakowie, w Ekipo Cycling Spot, za ten wywiad. Życzę Ci powodzenia i trzymam za Ciebie stare kciuki. Dzięki, Maniu, to trzymam kciuki za projekt. Dzięki. Dziękujemy.